Dzień dobry, ja nazywam się Marek Malman, jestem autorem powieści fantasy Król Myśli. Chciałbym Państwa gorąco, serdecznie namówić do zapoznania się z tymi książkami, z moją powieścią. Powieść w dniu dzisiejszym, a mamy dziś wrzesień 2021 roku, składa się z 2 tomów liczących sobie mniej więcej po 800 stron. Jak każda dobra powieść fantasy, są to opasłe tomiszcza. Aby namówić Państwa, zachęcić do zapoznania się z fabułą tej powieści, przygotowałem 2 krótkie klipy. Na początek 2 krótkie klipy. Myślę, że w przyszłości będzie ich więcej. W tych klipach uchylam lekko zasłonę i pokazuję Państwu fragment uniwersum Króla Myśli. Fragment świata stworzonego specjalnie dla potrzeb tej powieści. Dotykam w tych klipach także kilku istotnych dla powieści wątków, nie wyjawiając jednak wszystkiego, co jest związane z fabułą książki, aby nie pokazać niepotrzebnie niektórych rzeczy, nie ujawnić wszystkich tajemnic i zagadek, które w tej powieści są zawarte. Pięknem w czytaniu jest to, że pozwala nam ono podróżować w sposób, jakiego nie da się pojąć. To słowa pewnej modelki, Alec Wick, które wykorzystałem na początku pierwszego klipu, w którym to klipie zapraszam Państwa w podróż na planetę stworzoną w świecie fantasy, na planetę Króla Myśli. Przenieś się na planetę stworzoną w świecie fantazy, którą z nieznanych powodów opuścił jej stwórca. Król Myśli. Wielowątkowa powieść o człowieku, który mógł zaglądać do umysłów ludzi i bogów. Potrafił nawet zmieniać ich myśli. Poznaj piękne boginki, dzielnych rycerzy, tajemniczych magów i metafizyczne istoty, których działania są nieprzewidywalne. Wejdź też do Wilczej Puszczy i rozejrzyj się uważnie. Może znajdziesz tam wioskę nieśmiertelnych. Jeśli Ci się to uda, spróbuj sprawić, by z ich twarzy zniknął smutek. Król Myśli. Cześć, witam Was bardzo serdecznie po tym nietypowym rozpoczęciu filmu, w którym użyłem fragmentu filmu promocyjnego pana Marka Malmana, z którego znam już od dłuższego czasu. Oglądałem go na początku. Jest on przede wszystkim wędkarzem, pisarzem, a oprócz tego też youtuberem. I tym razem
będziemy recenzować książkę opowiadania ze świata Króla Myśli. Zapraszam. No dobrze, więc zacznijmy od tego, że standardowo jest to film z cyklu sponsorowanych, sobotnie sponsorowane filmy i jeśli uda mi się ładnie uśmiechnąć i jeśli pana Malmana sklep ma opcję kuponów rabatowych, to myślę, że będziecie mogli zakupić jego książkę z kodem zniżkowym, pewnie skrajnie skończony, jak będziecie wpisywać. I zacząć należy od tego, jak mogliście się pewnie domyślić po tytule, nie po tytule, tylko po filmiku, który był przed moim filmikiem, że oprócz tego, że pan Marek ostro idzie w promocję, to że ma więcej tych książek. I tak się śmiesznie składa, że nie pamiętam, czy tą, która jest tomem pierwszym, ma bardzo charakterystyczną okładkę, że tą książkę nie pamiętam, czy dostałem od autora, czy sam kupiłem, ale już na przykład tą dostałem od autora. Jak widać, są to grube książki fantasy. I tak samo od autora dostałem też trzeci tom, ale muszę go przeprosić i was też, gdyż no niestety, ale po prostu mam taki burdel w mojej biblioteczce, że nie mogłem go znaleźć. Jest też duża szansa, że jest w piwnicy, z książkami w piwnicy. I po prostu, no niestety tego nie mam, a chciałem ten filmik nagrać, póki jestem w domu. No i tutaj mamy właśnie bohatera samej książki, czyli opowiadanie ze świata Króla Myśli. Tym razem cieniutka książka. Jest ona chyba jakaś biedna biblioteka, musiała ją sprzedać, ponieważ książki pana Marka możecie znaleźć w wielu bibliotekach. No i co? No, są to książki fantasy. Taka raczej wydaje mi się, że fantasy dla dorosłych albo dla young adults, może dla nastolatków, no ale nie dla dzieci w każdym razie. No i w tym wypadku mamy po prostu zbiór opowiadań, czcionka jest duża, dla słabowidzących i tak dalej. I oczywiście możecie zapytać, hej Dawid, a czy przypadkiem pan Marek, tak samo jak większość youtuberów, nas nie oszukuje i nie robi tych super drogich książek, które po prostu są znacznie za grube, znacznie za drogie jak na swoją objętość i wypełnione po prostu wypełniaczami. Aczkolwiek, jeśli o to chodzi, to zachęcam was do sięgnięcia po filmik, w którym recenzowałem książkę pana Wolskiego, bo tam wyszło jasno, że chyba ja się mylę, ponieważ to głównie wydawnictwo ma najwięcej do gadania, jeśli chodzi o to, jak finalnie książka wygląda. Nie wiem, nie weryfikowałem, nie znam się, może ktoś z was się zna bardziej. No i właśnie wracając do tego, o czym mówiłem, no pan Marek nie wypełnia książek, że tak powiem, bełkotem, bo jak tu możecie zobaczyć, jest to dość mała czcionka, bardzo dużo czytania, widać, że to była robota życia. Latami powstawała ta książka, oczywiście Marek zamierza wydać 2 nowe książki w przyszłości, więc myślę, że to nie musiała być koniecznie jego najlepsza książka w życiu. Na końcu mamy też mapki. A w tomie pierwszym, czy były jakieś mapki? Tak, też mieliśmy mapki. Okej. O tak. Więc jak widać działo się, oj działo.
Książka ma też patronat miasta Pyrzyc, z tego co pamiętam, bo autor zarówno ma kontakty z radiem tamtejszym, jak i z burmistrzynią bodajże Pyrzyc, bo stamtąd pochodzi. Tutaj macie właśnie godło tego miasta i tutaj też ono jest, nie wiem czy widać, mam nadzieję, że tak. No więc ogólnie macie do czynienia z fantasy. Nie chcę za dużo zdradzać zasadniczo, bo uważam, że lepiej, żeby każdy przekonał się sam. Moje recenzje wszystkich 3 tomów znajdziecie podlinkowane w opisie, więc możecie je przeczytać. To były jeszcze te czasy, kiedy te recenzje tworzyłem w formie pisanej, ale uznałem, że wolę też sobie czasem pogadać w pustym domu. No, jeśli chodzi o opowiadania, to wydaje mi się, że opowiadanie Charm było najciekawsze. Nie mam być może żadnych cytatów. Może wrzucę na końcu, używając awatara, jakiś cytacik i wtedy po prostu przekonacie się mniej więcej, z czym macie do czynienia. No i to chyba wszystko. Z mojej strony oczywiście jest to współpraca, ale oceniam opowiadania ze świata Króla Myśli na solidne 8/10. Spoko czytadło fantasy. Mogło być jeszcze lepiej, wiadomo. Nie spodziewajcie się tutaj Sapkowskiego czy George'a R. Martina, ale no, nie spodziewajcie się też tak niskich, tak słabych książek fantasy jak te od Gwiezdnych Wojen albo z cyklu Zapomnianych Krain. To jest jednak wyższa półka, w sensie to, co proponuje pan Malman. Może jest to też kwestia tego, że zawsze książki fantasy, znaczy w większości to były książki pisane przez zagranicznych autorów, więc tłumacze się bawili i mogli psuć te książki, być może. Moim zdaniem wyższa półka niż Pilipiuk, dlatego warto sięgnąć. I to chyba wszystko. Dzięki wielkie za zobaczenie filmiku i do zobaczenia już za tydzień. Dzięki, cześć. Καλησπέρα. Είμαι μια από τις ηρωίδες της τριλογίας του Βασιλιά των Σκέψεων που έγραψε ο Μάρεκ Μάλμαν. Αν θέλετε να μάθετε πιο, διαβάστε το βιβλίο. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο του David. Τι περισσότερο μπορώ να πω? Υποθέτω ότι μόνο αυτό. Το κύριο νήμα του μυθιστορήματος είναι η αποστολή της υπεράσπισης του πλανήτη ενάντια στις ξένες θεότητες που ανατέθηκε στον Βασιλιά των Σκέψεων, τους ηγέτες, τους αστρικούς και τους ανθρώπους από τον δημιουργό Ζωζιάντη. Καταστράφηκε από τη βιομηχανία. Το φάντασι είναι ένα λογοτεχνικό είδος που δίνει στους συγγραφείς ένα πολύ ευρύ φάσμα δυνατοτήτων. Κυριολεκτικά οτιδήποτε μπορεί να υποθεί για αυτό το είδος. Η πολυεπίπεδη φαντασίωση στο The King of Thoughts κατέστησε δυνατή την ανάδειξη τόσο σημαντικών θεμάτων όπως ο θάνατος ή η αιώνια ζωή, αλλά όχι μόνο. Μια από τις πλοκές του δεύτερου τόμου του μυθιστορήματος, ο Βασιλιάς των Σκέψεων διαδραματίζεται σε μια πραγματική τοποθεσία. Μιλάμε για την Πυρζίκη, Πύρισα, της οποίας οι αμυντικές οχυρώσεις περιγράφηκαν διεξοδικά και εικονογραφήθηκαν στο μυθιστόρημα. Το βιβλίο περιέχει 9 σχέδια που έγιναν από την εικονογράφο κυρία Γκραζίνα Τζεσνάτς, που απεικονίζουν τους πύργους και τις πύλες των μεσαιωνικών αμυντικών τυχών της πόλης. Σας ενθαρρύνω να κάνετε like, subscribe και share. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Χαιρετισμοί. Wyobraźnia to jedyna broń w walce z rzeczywistością. To słowa francuskiego filozofa Gilles de Gautier, które zobaczycie Państwo na początku drugiego klipu. W tym drugim klipie zachęcam Państwa do wejścia w świat wyobraźni, do odwiedzenia świata wyobraźni. Świata, który ja jako autor powieści stworzyłem, wyobraziłem sobie i umieściłem w nim swoich
bohaterów. Rozwinąłem w nim swoją fabułę, swoją wielowątkową akcję powieści Król Myśli. Daj się ponieść wyobraźni i złóż wizytę w przedziwnym i pełnym magii świecie Króla Myśli, w którym niemożliwe nie ma racji bytu. Król Myśli. Pełna zagadek opowieść o królu wygnanym ze swojego królestwa, który dzięki swoim umiejętnościom uratował wszechświaty. Czy domyślisz się, dlaczego ziejące śmiercią smoki boją się, ba, drżą ze strachu na widok mizernego brzydala? O tajemniczym dziecku przepowiedni wiadomo, że nic nie wiadomo. Może ty odkryjesz jego zagadkę. Nie wystrasz się przy tym kolosów. Wbrew pozorom nie są groźne, ale ciekawe skąd przybyły. Król Myśli. Mam nadzieję, że spodobały się Państwu te dwa krótkie klipy i że tymi klipami zachęcę Was do sięgnięcia po moje powieści. Można je nabyć na dzień dzisiejszy w jedynym miejscu na świecie, jakim jest moja internetowa księgarenka, do której link znajdziecie Państwo pod wyświetlaczem tego filmu. Gorąco zapraszam do odwiedzenia księgarenki i do zakupu książek. W chwili obecnej, jak wspominałem na początku, powieść składa się z 2 tomów. Trzeci, jeśli wszystko pójdzie dobrze, ukaże się w 2022 roku, o czym z całą pewnością Państwa poinformuję. Dziękuję za uwagę. Xayrli tong. Ko'rib turganingizdek, bitta rasm va boshqasini tanlash juda qiyin. Bu videoni targ'ib qilish uchun qaysi qizil sochli qiz yaxshiroq ekanligini tanlash qiyin. Yaxshiyamki, qaysi rasmni tanlashni men bilan hal qiladigan bir nechta do'stlarim bor. Shuning uchun 3 ta ovoz. Bu yerdan sizga eng yaxshi tilaklarimni tilayman. Ushbu maxsus kunda ko'p sog'liq, baxt va quvonch. Rabbimiz Iso Masihning inoyati ustingizga tushsin. Keyingi hafta ko'rishguncha ehtiyot bo'ling. Xayr.